Cześć, to Marcin Wetrążek. Dzisiaj odcinek o tym, jak uniknąć endoprotezy biodra. Serdecznie zapraszam. Dalej jestem w Wałbrzychu. Nagrywam kolejny odcinek z tego miejsca i trochę zainspirowany tym ładnym, ciekawym fotelem chciałbym omówić temat pozycji siedzącej, czy może tego uciekania od pozycji siedzącej, ponieważ w naszej cywilizacji wytworzyliśmy sobie tego typu siedziska, które sprawiają, że cały czas staw biodrowy jest ustawiony niejako w przykurczu, a z drugiej strony nie ma żadnego wyzwania dla torebki stawowej stawu biodrowego i jest pewna monotonia. Zazwyczaj jest tak przy śniadaniu, później w fotelu, w samochodzie, może w autobusie, bardzo często w pracy i bywa tak, że w tej pozycji staw biodrowy bywa ustawiony przez 12 godzin w ciągu dnia. Czy jesteśmy w stanie w 100% uchronić się przed endoprotezą? Nie, nie jesteśmy w stanie. Różne czynniki wpływają na to, że ta degeneracja stawu biodrowego postępuje. W tym odcinku skupię się na jednym zadaniu, ale takim, które naprawdę może zmienić dużo w funkcjonowaniu biodra, bo wiem to po pacjentach, widzę to po osobach, które tego typu strategię wdrażają. Ona nie jest znana od dziś, żeby jak najrzadziej przebywać w tych pozycjach, a jak najczęściej w pozycjach parterowych, żeby dać pewne urozmaicenie tkankom i stawom. Żeby nie było tak, że w kółko to obciążenie stawu biodrowego jest takie samo, żeby przebywać tylko i wyłącznie w pozycji, która kreuje powstawanie przykurczu, czy to przywodzicieli, czy to zginaczy, osłabia jednocześnie pośladek, tylko żeby ten staw dostawał różnych ustawień stawu biodrowego. To rozciągnięcia torebki stawowej tu, to może rozciągnięcia torebki stawowej tu, to wchodzenia w pełniejsze zakresy, no bo to siedzenie to jest takie ani nie rozciągnięte, ani nie w pełnym skróceniu. I może dlatego jest tak wygodnie i my tak polubiliśmy te krzesła. No i wiadomo, że teraz będzie trzeba popracować nad jakimś dyskomfortem, czyli no, stąd moja inspiracja do nagrania. Ja też, jak zobaczyłem ten fotel, to stwierdziłem, o, siądę, przyjemnie, o to dobrze tak poczytać, może książeczkę, popić kawkę w tym fotelu. No, a z drugiej strony pojawia się taka myśl, no dobra, na chwilę to jest super atrakcja, ale na chwilę, a nie żeby cały czas przebywać w tej pozycji. Inna rzecz jest taka, że dobrze jest częściej siedzieć aktywnie, czy spędzać w ogóle czas w pozycjach aktywnych. Jak się przyjrzeć różnym kulturom pierwotnym, bardziej prymitywnym, no już coraz mniej takich na ziemi, to oni praktycznie tyle samo czasu poświęcają na siedzenie, co my. Tylko ten siad w tych kulturach różnych, afrykańskich, w Ameryce Południowej jest bardziej aktywny. Czyli nie ma takiej sytuacji jak tutaj, że jest kompletne wyłączenie mięśni, osadzenie się w fotelu i koniec, tylko wiele z tych pozycji parterowych, no to są ciągle pozycje siedzące, ale one są bardziej aktywne. Od kiedy zacząć to zadanie? Jak wiele zadań od teraz, czyli nawet jak oglądasz ten odcinek, ja za chwilę też uciekam z tego fotela, chociaż jest niezwykle przyjemny i przyjemnie się pije przy nim kawkę. No ja mam taką bogatą wyobraźnię i od razu sobie wyobrażam, że no to jest taki fotelik hrabiego i tak dalej. No, nie odpływamy w tą stronę, więc to jest przez chwilę przyjemne, bardzo ciekawe wrażenia. Na dłuższą metę wcale nie jest takie wygodne, poza tym, że bardzo mięciutkie i już zaczynamy. I chodzi o to, żeby to zadanie, czyli spędzania czasu więcej w pozycjach parterowych, siedzących, najróżniejszych siedzących, żeby to zadanie wdrażać. Kiedy oglądasz swój ulubiony film, swój ulubiony serial i wielu ludzi mi mówi, że oni nie mają czasu ćwiczyć i tak dalej, no mimo wszystko warto znaleźć czas na ćwiczenia, bo później trzeba będzie znaleźć czas na chorowanie. To jest takie stare powiedzenie. No to ja bym mimo wszystko jednak spojrzał uczciwie na swoje życie i wiele osób ma gdzieś tam swoje ulubione jakieś wiadomości, serial, film, czy słuchanie muzyki, czy czytanie książki. To niekoniecznie musimy czytać książkę w tej pozycji. Dobrze jest czasami pokombinować w różnych pozycjach. Schodzimy do parteru. Spójrz na dzieci, jak się poruszają na podłodze. I my często myślimy o tym, że no tak, one się tak poruszają na podłodze, bo są takie mięciutkie, elastyczne, sprawne, jeszcze nie przeciążone i tak dalej, no ale to jest jakaś tajemnica sprawności. Jak się spojrzy na ludzi w różnych kulturach właśnie, nie naszej europejskiej, zachodniej, czy tam amerykańsko-europejskiej, tylko na Afrykę, Amerykę Południową, Azję. Tam osoby starsze bardzo często spędzają czas w pozycjach niskich i to jest kwestia po prostu przystosowania tkanek narządu ruchu, a tkanki całe życie się u nas przebudowują. Układ nerwowy ma zdolności przystosowania się. Można z ciężkiego stanu, jakiegoś udaru, po wypadku, gdzie ciało jest unieruchomione kompletnie i usztywnione, pójść w kierunku większej elastyczności i sprawności
I dlatego teraz nawet, jeżeli masz może już jakieś bardziej zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe stawu biodrowego, masz już jakąś dużą sztywność przy kurcze, to się nie łam. Daj sobie czas, może miesiące, może nawet kilka lat, na budowanie cierpliwie tej sprawności, bo Twoje ciało się będzie przebudowywało i będzie się dostosowywało i przyzwyczajało do tych nowych pozycji. Siad po turecku. Myślę, że jedna z możliwości. Teraz też ważna uwaga co do tego właśnie przyzwyczajania się do podłogi. Przecież jasna sprawa, że jeżeli Twoim ulubionym miejscem jest krzesło albo fotel i od może 40 lat nie spędzałeś czy nie spędzałaś czasu na podłodze, no to pewnie, że to będzie sprawiało jakiś dyskomfort, więc może początek tej przygody to będzie po prostu usiąść na podłodze, spojrzeć na ten świat z innej perspektywy i po prostu zacząć próbować. I to teraz tak jak ja, może się odchylić do tyłu i zacząć próbować chociaż przez chwilkę tak siedzieć. Dlatego mówię, że tutaj jest dobrze, może sobie włączyć jakiś film, pooglądać serial. Z jednej strony skupienie na swoim ciele jest fajne, ale z drugiej strony może właśnie tak, żeby to było takie bardziej życiowe i żeby się za chwilę nie zniechęcać, że znudził mi się ten trening, tylko siedzisz tu sobie, oglądasz film i zaczynasz się przyzwyczajać do siadu po turecku. Niech to będzie kilkanaście sekund, próbujesz, testujesz, sobie myślisz, no kiedyś to się siedziało, no teraz się nie siedzi, trudno, nie? Dobra, jakaś pozycja. Teraz kwestia przyzwyczajenia się, siedzenia może w rozkroku, więc też tutaj może podparcie z tyłu, może na początek to będzie taki rozkrok, bo dla wielu osób za chwilę to się kończy jakimiś skurczami w biodrach, więc może usiąść w rozkroku też, w odchyleniu do tyłu. Chodzi o to, żeby dać tym biodrom poczuć co i jak. No i wracam znowu do jakichś zaawansowanych zmian. Przecież jasna sprawa, że może być tak, że ta zdrowsza noga pójdzie tu, a ta chora, gdzieś już z większymi zmianami zwyrodnieniowymi, za bardzo nie pójdzie. No i teraz mimo wszystko, nawet przy bardzo dużych, zaawansowanych zmianach w stawie biodrowym, można pracować nad poprawą funkcji, a przez tą poprawę elastyczności tkanek, też nad poziomem bólu. No i dopóki ta funkcja jest zachowana albo w miarę i te dolegliwości bólowe jesteś w stanie kontrolować, to może czasami warto odsunąć tą endoprotezę. Aczkolwiek tu zawsze warto się skonsultować z lekarzem, przedyskutować temat, bo też bym tak się nie bał tej endoprotezy. Wielu ludzi ma po prostu nowe życie, kiedy ma wstawioną nową nogę, nowe biodro i może zacząć na nowo śmielej funkcjonować. Więc rozkrok, no to jest jakiś wariant do ćwiczenia, do pracy. Może czasami dobrze jest, tak jak ja teraz, usiąść sobie, oprzeć się o ścianę, może o łóżko i wtedy można się bawić tym rozkrokiem, dokładać sobie tego rozkroku. Czy tak samo w siadzie po turecku. Z jednej strony, tak jak mówiłem, dobrze jest ćwiczyć, trenować i to czasami wygląda tak, tak wygląda piłkarz, 4. liga młody, 19-latek, że tu ledwo nogi się rozkładają na boki, tu nie idzie usiąść prosto, więc to wygląda tak i może warto właśnie aktywnie poćwiczyć te mięśnie, zacząć je przyzwyczajać. Kiedyś się uda usiąść bardziej prosto. Jakimś rozwiązaniem, żeby przyzwyczajać się do tej pozycji, to jest usiąść i oprzeć się o właśnie, nie wiem, łóżko, fotel, ścianę, usiąść sobie przy ścianie i zacząć się do tej pozycji przyzwyczajać. Jak się właśnie obserwuje różne kultury, no to w niektórych kulturach to jest taka bazowa pozycja siedząca, taka chyba wydaje mi się jedną z najbardziej naturalnych dla człowieka, żeby przysiąść w tej pozycji. Poducha to też może być jakieś rozwiązanie, które sprawia, że troszeczkę wygodniej jest usiąść. Można zachować wtedy prostą sylwetkę, czyli jakaś poducha. Dobre są takie poduchy z gryki, takie mocniejsze, nie taka jakaś zwykła poduszka kanapowo-fotelowa, gdzie też można sobie ćwiczyć tą pozycję. Motylek, też jakiś wariant, który sprawia, że ten staw biodrowy jest troszeczkę inaczej ustawiony. Hop. I w takiej pozycji można chwilę czasu pospędzać. Nawet można w tych pozycjach troszeczkę sobie tymi nogami poruszać, czy może za chwilę nawet troszeczkę rozciągać. Ja teraz tak nie mogę w ten sposób, bo mi tutaj na tym podłożu odjeżdża w skarpetkach. Musiałbym zdjąć skarpetki. Więc też kwestia może popróbowania, poforsowania, to może złe słowo poforsowania, powchodzenia w te skrajne pozycje, ale wszędzie komfort. Więc nie goń jakiejś wizji i obrazu siebie z przeszłości, albo może jakiejś osoby, która jest niezwykle sprawna, bo czasami w internecie jest mnóstwo filmów różnych trenerów, którzy tam mówią: uniknij endoprotezy, usiądź w siadzie podkarskim, rób tak regularnie. No to ja już widzę, jak moi pacjenci to wykonują.
Nie ma takiej opcji, a z drugiej strony właśnie chodzi o to, żeby się nie załamywać, tylko no dobra, no to ja mogę usiąść tak i popróbować sobie może taką żabeczkę, hop. Teraz może będę kombinować, właśnie żeby było jakieś urozmaicenie. Tu trochę wyprostuję nogę, tu trochę żabeczka. Jestem w stanie wytrzymać 15 sekund, wytrzymuję 15 sekund. Jestem w stanie dłużej, to powolutku dłużej się przyzwyczajam do tej pozycji. Hop, może zmienimy na drugą. Specjalnie troszeczkę gram taki wariant właśnie osoby obolałej z dużymi problemami, które się już troszeczkę nazbierało. No więc tu też można kombinować. Rotacje. Czyli tutaj jest dobrze czasami przysiąść w taki sposób, to jest też często jakby podawane jako ćwiczenie, żeby właśnie jeden staw biodrowy ustawić w rotacji wewnętrznej, drugi w rotacji zewnętrznej. Ważne, bo tutaj nawet wiele wysportowanych, wytrenowanych osób ma ograniczenia i one często udają, że dobrze siedzą, ładnie się odchylają, odrywają pośladek, czego nie widać jak siedzą przodem, a to troszeczkę widać, że mają ograniczenia rotacji, więc tu ważny element jest taki, żeby pośladek był położony i noga do rotacji jednej, do rotacji drugiej. Więc też odchylenie i też po prostu pospędzanie sobie czasu w tej pozycji. Znowu chyba dobre to będą takie ćwiczenia serialowo-filmowe, gdzie można po prostu sobie posiedzieć trochę tak, poodpuszczać, te nogi poopadają, a za chwilę troszeczkę na drugą stronę. I tak jak mówiłem, jak masz już zaawansowane zmiany, większe problemy, to czasami to będzie tak, że ta noga trochę pójdzie, a ta praktycznie nic do rotacji wewnętrznej nie pójdzie. Mimo wszystko, jeżeli staw jeszcze pozwala, czy tkanki pozwalają, warto będzie pójść troszeczkę w tą stronę, ale jeżeli to będzie tak, że wchodzisz i już czujesz duży ból, jest kompresja po prostu stawu i tych tkanek przykurczonych, no to nie wchodź w to, nie? Czyli ból to jest jakaś informacja, którą wykorzystujemy, więc w tej sytuacji to nie jest dobry ból, czyli nie staramy się przełamać tej kompresji, a dobra, dam radę. Jeżeli to jest z tyłu rozciąganie i ten ból jest z rozciągania tkanek z tyłu, ok, możesz tak troszeczkę wczuwać się w to, poforsować, popracować sobie z tą tkanką, ale to musi być, można powiedzieć, pozytywny ból z rozciągania, a nie ból w stawie z kompresji stawu. Tego typu siedzenie, także naturalne. Ja nie jestem podróżnikiem, więc za bardzo po świecie nie podróżuję, nie mam takich chęci, aspiracji, ale dzisiejsze czasy pozwalają na pooglądanie sobie różnych kultur. No to też jest jedna z najbardziej naturalnych pozycji siedzących. No to co się obserwuje, że no ja tu siedzę w przygarbieniu, w tej pozycji, można powiedzieć, z zaokrąglonymi plecami, no a osoby, które z tej pozycji wstają, wcale garbate nie są. Więc tu też jest taka uwaga przy okazji, jeśli chodzi o siedzenie, żeby się nie bać czasami, już kiedyś nagrywałem o tym, żeby się nie bać zgarbić, że czasami tego typu pozycja nie jest zła, bo ona nam daje możliwości rozciągnięcia tkanek na tylnej stronie kręgosłupa. Zgięcie jest czymś naturalnym dla nas i może jakbyśmy przebywali w tej pozycji ciągle, notorycznie, no to nie byłoby za dobrze. Natomiast raz po raz, super. No i może pozycja wyjściowa będzie taka, po prostu spędzasz czas w takiej pozycji i stopniowo, bo tu też może nie być łatwo niektórym osobom, a czasami przeszkodą może być brzuch, dochodzić do takiej pozycji, w której będzie można uzyskać większe zgięcie. No mimo wszystko fajnie to rozciąga tylną stronę stawu biodrowego i będzie to jakiś wstęp do tego, żeby kiedyś dojść do znowu naturalnej ludzkiej pozycji. Już ja słyszę, czy widzę komentarze pod filmem, jak wiele osób, nie da się, to nie ludzkie jest, bo znowu patrzymy przez pryzmat swojej osoby, więc wiele osób niesprawnych, jak widzi osobę w głębokim przysiadzie, znowu najbardziej naturalna ludzka pozycja, aż od urodzenia, aż do późnej starości. Wystarczy spojrzeć na inne kultury, nie na siebie tutaj. I teraz być może jest tak, że nigdy tej pozycji nie osiągniesz, to może warto próbować chociaż jakiś stołeczek, może 2 poduchy, żeby próbować mimo wszystko. Jeżeli zdrowie trochę pozwala jeszcze i ten staw trochę pozwala, czyli to nie jest tak, że właśnie wchodzisz w tą pozycję i czujesz jeden potworny ból, to żeby zacząć może pracować nad tą pozycją. I tak jak mówię, może nigdy nie dojdziesz do super głębokiego przysiadu, takiego pełnego, z dużą elastycznością tkanek, no ale tutaj ważna jest ta praca nad mobilnością stawu, no, zwiększaniem swojej sprawności. Każdy milimetr jest bezcenny. Czy za chwilę każda chwila, którą kradniemy przebywaniu na fotelu czy na krześle, no też jest bezcenna. Więc myślę, że to jest bardzo dobre zadanie i w głowie myśl,
chyba to się słowiański przykuc nawet nazywa, że to jest naprawdę genetycznie zapisany sposób przebywania, czy sposób siedzenia w naszych ciałach. My po prostu to mamy w naszej naturze. To też jest moment, kiedy można spojrzeć, jak daleko my od tej natury odeszliśmy. I kiedyś pewnie nagram w ogóle o trenowaniu tej pozycji, wchodzeniu w tą pozycję, no bo naprawdę wydaje się to absurdalne, że my tak daleko odeszliśmy od natury, że dzisiaj nawet niektórzy sobie nie wyobrażają, że można w takiej pozycji przebywać. Siat japoński, kiedyś o tym nagrywałem, no to też jest dobra pozycja, dlatego że można rzeczywiście, tak jak wspomniałem, aktywniej siedzieć i trzymać prosto sylwetkę, więc to jest dobre w tej pozycji. Znowu nie każdy usiądzie ze względu na przykurcz mięśni czworogłowych. Właśnie to, że my siedzimy na krzesłach sprawia, że też nie mamy naturalnie porozciąganych tych mięśni, a zgięcie w stawie kolanowym, no to jest pełne zgięcie, to jest część naszej natury, więc tu też może być tak, że na początek to jest kwestia wsadzania sobie jakiejś poduchy, przyzwyczajania się do tej pozycji, więc to też tak może być, że dobra, chwilę tak posiedzę, popróbuję, dobra, tylko tyle, albo dobra, jakieś czworaki i zacznę schodzić z czworaków w tej pozycji, ciągnie mocno, znowu, jeżeli ciągnie, ok, powolutku się do tego przyzwyczajamy, jeżeli byłoby tak, że jest jakiś silny ból w pachwinie, to po prostu nie dochodzimy do tego bólu, zmniejszamy ten kąt, czyli dochodzimy do momentu, w którym tego bólu nie ma. I teraz to jest naprawdę, tak czuję, dobry wariant dla kogoś, kto miałby kłopoty, że ja z jednej strony jestem trochę na takich czworakach, trochę na poduszce, gdzie można naprawdę zacząć wchodzić w pełniejszą pozycję, a jakoś bardzo nie obciążać stawu biodrowego. Siady to jedno, ale jeszcze mamy leżenie, więc czasami jak masz do wyboru posiedzieć w fotelu albo poleżeć, to może dobrze jest. Też może nie cały czas, nie w kółko. Poleżeć sobie w takiej pozycji i tu poczytać książkę. Po jakimś czasie dosłownie, jak takie dziecko. Za jakiś czas się przewrócić. Hop. Poczytać tu książkę. Za chwilę może poczytać w takiej pozycji książkę. Wszystko ma swoje plusy. Ta pozycja może sprawiać, że rozciągamy sobie przy okazji bok, więc od niechcenia przy tych naszych codziennych czynnościach, dla wielu osób codzienną czynnością jest przeglądanie social mediów, więc jeżeli już musisz przeglądać te social media i jesteś uzależniony od nich, to może warto troszeczkę w tej pozycji, za chwilę w tej pozycji. Ta pozycja jest bardzo często korzystna dla dolnego odcinka kręgosłupa i poprawia komfort, no bo wiele osób chodzi w przygarbieniu i ma zaokrąglone plecy, można powiedzieć. I to jest moment, w którym wykonujemy wyprost, rozciągamy tkanki z przodu, więc też można w tej pozycji troszeczkę czasu spędzić. Dla wielu osób położenie się w ten sposób to już jest rozciąganie tkanek na przedniej stronie stawu biodrowego. Więc jesteśmy w temacie stawu biodrowego, no to też jest bezcenne. W momencie, kiedy leżymy na boku, niech będzie, czy to oglądamy film, czy tutaj jest jakieś czytanie książki, to ten staw biodrowy też można porozciągać, bo można popodciągać tą nogę, poskręcać się, tak żeby tylnoboczną stronę stawu biodrowego porozciągać. To często daje ulgę, bo to jest jednocześnie super ćwiczenie. Często w tej pozycji nie do końca możliwe, to jest ciekawe pod kątem ustawienia stawu, że w tej pozycji bardzo często jest kompresja i ból, nie ma za bardzo rozciągania, chociaż wydawałoby się, że to jest ćwiczenie dokładnie takie samo. W momencie, kiedy się położymy na boku, jest tutaj naciągnięcie tkanek tułowia, to jest bardzo przyjemne rozciąganie stawu biodrowego i osoby z chorobą zwyrodnieniową, nawet zaawansowaną, nie odczuwają kłucia w biodrze, a odczuwają przyjemne rozciąganie, więc to jest też okazja, w której można sobie tak troszeczkę tą nogę porozciągać, może nią poruszać, więc no, przebywanie na podłodze właśnie daje możliwości poruszania, czyli tu czytasz książkę, poruszasz biodrem, można powiedzieć, że można się powić troszeczkę, powyciągać sobie tą nogę, więc od niechcenia, nie myśląc, nie licząc, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7 powtórzeń można ćwiczyć. Właśnie leżąc można też się bawić rotacjami, to w jedną stronę, to w drugą. Czy tu jakieś skręty wykonywać, czy można jakieś uniesienia wykonywać. Można zejść troszeczkę niżej, może troszeczkę czasami wyprostować nogi, powyciągać jedną, drugą. Krótkie podsumowanie, żeby naprawdę zacząć w tym aspekcie działać. No to może kup sobie jakąś matę taką większą, może jakiś dywan przyjemny, bo wiele osób jakby już systemowo zatraciło możliwość siedzenia na podłodze, czyli w domu wszędzie kafle, bo najważniejsza jest sterylność.
jakby to była istotna część naszego życia, że to musi być po prostu sterylnie jak w laboratorium i wręcz sobie nie wyobrażają, jak zejść na te twarde kafle, więc to jest może moment, gdzie trzeba po prostu kupić jakąś wykładzinkę i będzie po prostu przyjemnie. Chociaż mieć jakiś kącik taki 2x2, jakiś dywanik, na którym będzie można przyjemniej spędzać czas na czymś mięciutkim. Jak najczęściej ciało lubi zmiany. I teraz właśnie ja celowo że tak powiem, spontanicznie nagrywam, bo tutaj trzeba do tego podejść spontanicznie. Po prostu zacznij się tym bawić, właśnie takim siedzeniem tu, może jakimiś tego typu pozycjami, też może wstawaniem z tych pozycji. To ostatnio omawiałem w przypadku testu na długowieczność. Jest ten film u mnie na kanale, parę filmów wstecz. To tutaj już dla wielu osób niezwykłym ćwiczeniem funkcjonalnym jest po prostu schodzenie na podłogę. Dla niektórych to jest ogromne wyzwanie, dlatego może też nie schodzą na podłogę, no bo jest kłopot później z wstaniem. Więc to jest niesamowite. Samo schodzenie tutaj już jest dla wielu osób naprawdę kapitalnym, rehabilitacyjnym ćwiczeniem. No i ta aktywność, czyli można 2 godziny przesiedzieć i mieć problemy z krążeniem, siedzieć w bezruchu, osłabiać mięśnie, a można 2 godziny spędzić na podłodze i dbać o sprawność. Czyli można siedzieć i siedzieć. 2 różne światy. Łapka w górę, jeżeli materiał pomocny. Daj znać w komentarzu, co o tym sądzisz. Być może są osoby, które tak jak ja lubią taki dziecięcy świat trochę na podłodze, a być może jest tak, też tak bywa, że są osoby, które od 40 lat za bardzo nie siedziały na podłodze, może nie mają wnuków, z którymi się można troszeczkę pobawić i po prostu nie schodzą na podłogę. Czy ja mam takie czasami poczucie, że to jest mimo wszystko element kultury. Wiele osób się krępuje, wstydzi, osób, nie wiem, 30+, że ja będę jak dzieciak na tej podłodze spędzał czas. No jakoś w Azji, w Afryce starszyzna siedzi na podłodze i nie ma poczucia, że zachowują się jak dzieci. To godności wcale nie ujmuje, więc jakby myślę, że spokojnie można zacząć to stosować. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. No staram się tak regularnie nagrywać. Czasami to jakąś wiedzę, takie szczegóły anatomiczne, gdzie można się dowiedzieć, co gdzie się w ciele znajduje, jak z tym pracować, a czasami takie przypominajki, może jakieś takie zachęty, bym powiedział, w zakresie promocji zdrowia, żeby więcej ludzi w tym kraju było sprawnych, bez dolegliwości bólowych, bo wtedy raczej więcej osób będzie szczęśliwszych, częściej się będziemy do siebie uśmiechać, no i wszystkim będzie lepiej. No dobra, to tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!